Z game deckiem jest o tyle ciekawa sprawa, że z jednej strony mamy XXI wiek, sci-fi, cyberpunk, technologia, wirtualne światy, to wszystko, co aż krzyczy przyszłością, a z drugiej strony wszystko osadzone jest wokół tego archetypu detektywa, game decka, postaci, w którą my się wcielamy. Kawałek po kawałeczku, każdy case, który rozpracowujesz, to się dzieje w głowie detektywa przecież. I dla nas stało się to bardzo, bardzo fajnym punktem zaczepienia do stworzenia takiej noirowej otoczki wokół tego. No jak to podkreślić muzyką? No najlepiej wesprzeć się właśnie historią kina detektywistycznego, kina noirowego i dać temu taki, powiedziałbym, uwspółcześniony twist. Ze względu na tę antologiczną strukturę questów w game decku, bardzo fajnym pomysłem było zaangażowanie do wspólnej pracy kilku kompozytorów. Ponieważ świat gry jest dosyć barwny i kolorowy, chcieliśmy, żeby taka też była muzyka, żeby cały czas się mieniła, żeby była czasem mroczna, a czasem z kolei aż błyszczała. Smyczki rzadko kiedy grają jakby tradycyjną techniką, często są to różne rzeczy eksperymentalne, jakieś flaszolety, jakieś takie mieniące, aleatoryczne tekstury. Mamy tutaj bardzo dużą orkiestrę, natomiast to, co jest też ważne w tym projekcie, to są soliści. Utwory mienią się różnymi kolorami. Mamy flet altowy, który po prostu niesamowity daje charakter wielu fragmentom w grze. Mamy wiolonczele, partie solowe fagotu, partie solowe klarnetów. Mamy również mocne uderzenia trąbek. Mnogość kompozytorów zadziałała tutaj na naszą korzyść, ponieważ uzyskaliśmy dzięki temu kontrast. Logujemy się z realium do wirtualium i każdy kompozytor wprowadził pewną swoją wrażliwość i swój charakter, a spójność uzyskaliśmy i tak dlatego, że każdy trzymał się jednocześnie gatunku noir. Score w game decku nie boi się wyjść poza ten tak zwany drugi szereg, w którym zazwyczaj rezyduje muzyka ilustracyjna. Utwory, które napisaliśmy, są dynamiczne, walczą o uwagę gracza i czasem nawet bym powiedział, potrafią się rozpychać łokciami w szukaniu tej atencji u odbiorcy. Między innymi dlatego, że mamy bardzo fajną przestrzeń, którą gra pozwala nam wypełnić. To, co jest niecodzienne w tym, co słyszymy, to jest jednak ta prawda na tej strunie, tak? W sensie zwykle, jeśli mamy soundtrack taki elektroniczny, to, co jest dodane jakby tym bohaterem, również jest coś cybernetycznego w pewnym sensie. A tutaj mamy taką szczyptę człowieczeństwa, którą nadajemy tą orkiestrą. To jest o tyle dobre, że wtedy wyobraźnia znacznie lepiej pracuje i zamiast koncentrować się na jakichś wizualnych detalach, możemy naprawdę poszukać, pomyśleć, zajrzeć w głąb siebie. Wydaje mi się, że to jest fascynujące i tak było przy game decku.